Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja w tym sporze fryzjerów z prawem jestem jako prawnik spokojny, to znaczy wszyscy fryzjerzy faktycznie muszą przestrzegać prawa autorskiego, ale nie wszyscy prawnicy muszą korzystać z usług fryzjerów. I mam nadzieję, że moglibyśmy w ten sposób trochę powrócić do tej takiej bardziej spokojnej atmosfery Copycampu. Wolność informacyjna jednostki, taki bardzo prawniczy tytuł. Kiedy dorastamy, uczymy się, że wolność, czyli samostanowienie, to jest samodzielne podejmowanie decyzji, wręcz konieczność podejmowania decyzji. Żeby podjąć właściwą decyzję, dobrą decyzję, potrzeba do tego odpowiedniej informacji. Potrzeba dysponować, trzeba skorzystać z informacji. Informacja nie zawsze jest dostępna, mało tego, nawet czasami jeżeli jest dostępna, nie zawsze mamy możliwość skorzystania z niej, nie zawsze mamy prawo, uprawnienie do skorzystania z tej informacji. To, że ta informacja jest taka ważna dla ludzi, wszystkich, każdego, potwierdza Konstytucja RP, która uwzględnia w ramach katalogu praw i wolności obywatela wolność informacyjną, prawo każdego obywatela do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Ale w praktyce nie jest tak, że rzeczywiście każdy może z wszelkich informacji korzystać. Często to ma bardziej charakter przywileju, a nie prawa powszechnego. Możemy w ogóle wyróżnić takie dwa rodzaje zasobów dóbr niematerialnych, zasobów informacyjnych. Takie, z których korzystać mogą wszyscy bez ograniczeń i takie, z których korzystać mogą tylko niektórzy. Mamy wolne i zamknięte własnościowe oprogramowanie, mamy wolną i niewolną kulturę, mamy otwarte zasoby edukacyjne, mamy otwartą naukę i też odpowiedniki po stronie zamkniętej. Przy czym są osoby, które ja się spotykam dosyć często z takimi wygłaszanymi rzeczywiście z przekonaniem twierdzeniami, że nie jest konieczne, aby rzeczywiście wszyscy mieli możliwość korzystania z informacji w dowolnym celu. I to jest niesamowite, że ten argument pada naprawdę w bardzo różnych kontekstach. Kiedyś byłem na takiej konferencji poświęconej dostępowi do prawa i przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział tam, że właściwie obywatel, zwykły obywatel, po co miałby mieć możliwość skorzystania z tekstów, dokumentów, ustaw w postaci takiej, którą można przetwarzać, edytować. No po co? Po co taki zwykły obywatel mógłby to robić? Miałby to móc robić. Przecież jemu zwyczajnie zależy tylko na zapoznaniu się z tym prawem. No właśnie, po co? Jeżeli natomiast na poważnie tak twierdzimy, to moim zdaniem zbliżamy się, to znaczy nakładając takie ograniczenia, powodując, że prawo do informacji ma charakter przywileju, a nie prawa powszechnego, dokładamy kolejne ograniczenie dla tych obywateli, którzy jednak chcieliby zrobić coś więcej, przyczyniając się do tego, że nasze społeczeństwo zmierza w kierunku takiego społeczeństwa bardziej pasywnych konsumentów, a nie aktywnych użytkowników. Mogę następny? I w tym sporze, jeżeli tak to można określić, tak, czy to prawo powinno być powszechne, czy to powinien być, czy wystarczy, jeżeli to jest tylko przywilej, że to przysługuje tylko niektórym, warto przyjąć odpowiednią perspektywę. Ta perspektywa praw i wolności obywatela jest tą, którą ja tutaj chcę zaproponować. Znaczy, jeżeli sięgniemy do Konstytucji, wynika z niej, że prawo to ma przysługiwać każdemu. Sytuacje, w których będzie to tylko przywilej dostępny niektórym, są niezgodne z tym określonym w Konstytucji prawem, ale zapytacie Państwo zapewne, zwłaszcza prawnicy, którzy się prawem autorskim zajmują, ale co z tym właściwie wspólnego ma prawo autorskie? Przecież prawo autorskie nie obejmuje informacji, a jedynie postać jej wyrażenia. Otóż niestety tak jest, że bardzo często chcąc skorzystać z informacji, musimy jednocześnie skorzystać z utworu w sposób, który stanowi wkroczenie w prawa autorskie, w monopol autorski. Przepisy o dozwolonym użytku, które pozwalają czasami to zrobić, nie są na tyle szerokie, żeby objąć wszystkie takie sytuacje, które mają miejsce, a niektóre przepisy o dozwolonym użytku dotyczą właśnie tylko niektórych instytucji naukowych, tylko wyraźnie skwantyfikowanych podmiotów, a nie każdego.
Innymi słowy, w praktyce bardzo często zwykły obywatel, któremu rzekomo nie jest potrzebne, żeby tak szerzej z czegoś miał korzystać, jeżeli chciałby właśnie dokonać jakiegoś przetworzenia utworu, jeżeli chciałby skorzystać z informacji w sposób bardziej wykraczający poza samo zapoznanie się z informacją, czy też zapoznanie się z utworem, który zawiera ta informacja, niestety nie może tego zrobić, nie tylko dlatego, że mu zabrania prawo, ale też legalny sposób skorzystania z tego jest czasami poza jego zasięgiem, kwestia wynegocjowania umowy, znalezienia tych wszystkich osób, o których należałoby się zapytać, jeżeli wykracza poza dozwolony użytek. Ale faktycznie, czy to rzeczywiście jest tak, że wszyscy powinniśmy móc to robić? Przecież większość z nas znajduje się gdzieś tam raczej pewnie w dolnych obszarach piramidy naszych potrzeb, a tylko właśnie ci niektórzy sięgają do wyższych wartości, chcą realizować wyższe cele i wyższe wartości. Czy rzeczywiście to powinno w takim razie wszystkim przysługiwać? No, czy tutaj można podawać różne przykłady takich zwykłych obywateli, którzy chcą jednak wyjść trochę poza swoje podstawowe potrzeby. Jeden z wielu przykładów, taki przykład, który ja znalazłem, projekt Teraz 44 Marcina Dziedzica, który wziął stare fotografie wykonane w trakcie Powstania Warszawskiego i zrobił z nich taki montaż, kolaż, opracowanie moim zdaniem, pokazując, jak te miejsca wyglądają. Tutaj widzimy przerobioną fotografię pana Mariana Grabskiego, pseudonim Wyrwa, zresztą prawnika. I nawiązując do tego, co powiedział pan Hojda na samym początku, mówiąc o tych dzieciach, które mogłyby coś zrobić, a może nie uda im się zrobić, to właśnie, może jest iluś takich panów Marcinów Dziedziców, którym się nie udało wyczyścić tych wszystkich praw, które były potrzebne, aby ten projekt zrealizować. Ja sobie trochę korespondowałem z autorem i trochę zdradził mi tych kulisów, jakie negocjacji, czy też w ogóle wyczyszczenia praw. Więc w związku z tym, że pośród tych zwykłych obywateli, którzy nie łapią się na ten obecny system legalizujący korzystanie z utworów, pośród nich znajdują się pewne aktywne jednostki, mamy problem w sensie faktycznym. Tak? Znaczy rzeczywiście jest tak, że mamy pewien konflikt pomiędzy prawem do informacji a prawem autorskim. Konflikt też mamy moim zdaniem w sensie formalnym, bo jeżeli patrzymy formalnie na przepis Konstytucji, który mówi o tym, że ta wolność ma przysługiwać każdemu, a sytuacja, w której jednoczesne skorzystanie z utworu jest konieczne dla skorzystania z informacji, jest zakazana w związku z niemożnością realizacji tego zgodnie z prawem autorskim, jest w jakimś sensie skonfliktowana z tym prawem. Więc ja się staram unikać języka konfliktu w rozmawianiu o prawie autorskim, ale tutaj widzę pewną sprzeczność. Ale jak państwo poczekacie, w drugiej sali niedługo będzie prezentacja wywodząca z kolei prawo wynagrodzenia twórcy, jak rozumiem, z praw i wolności człowieka, więc to też nie jest wcale takie proste, że mamy tylko jedną wolność człowieka i obywatela, którą musimy pogodzić z prawem autorskim. Ale moim zdaniem ten konflikt możemy rozwiązać. Prawo autorskie może nie stać w konflikcie z prawem, z wolnością informacyjną, a jednocześnie realizować swój cel. Bo jeżeli, no właśnie, jaki jest cel prawa autorskiego? Jeżeli jest tak, jak często się mówi, że celem prawa autorskiego jest zapewnianie twórcom wynagrodzenia, to zapewnianie wynagrodzenia możemy zapewnić bez prawa wyłącznego. Prawo wyłączne nie jest warunkiem koniecznym otrzymywania wynagrodzenia przez twórców, a to prawo wyłączne, tak naprawdę, ten element prawa autorskiego jest w konflikcie z tym prawem, powszechnym prawem do korzystania i rozpowszechniania informacji. Możemy, to zresztą na przykład pierwszy prelegent w tej sesji proponuje, żeby stworzyć pewien system alternatywny do tego prawa wyłącznego, które mamy obecnie. I to zresztą się trochę dzieje. Jeżeli państwo przestudiowali projekt nowelizacji prawa autorskiego, który ogłosiło niedawno Ministerstwo Kultury, to ja się tam dopatruję w kilku propozycjach, jeżeli chodzi o utwory osierocone na przykład, czegoś w rodzaju takiego publicznego finansowania twórczości. Pieniądze publiczne, które do tej pory były kierowane na jakiś cel, obecnie będą szły na
na to, aby finansować twórców, znaczy co prawda nie tych twórców, których utwory są osierocone, ale jakichś innych, tak w największym skrócie. Więc mamy do dyspozycji naprawdę parę różnych opcji, nie tylko prawo wyłączne. Dziękuję bardzo.